Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Dzisiaj makijaż jedną marką, bierzemy sobie pod lupę markę Claresa. Dowiedziałam się o tej marce całkiem niedawno, ale przeglądając jej asortyment okazało się, że ma całkiem sporo interesujących produktów, więc postanowiłam po prostu sprawdzić je wszystkie w jednym odcinku. Wszystkie te produkty pochodzą ze strony cosibella.pl, więc jeżeli będziecie chcieli je sobie sprawdzić ich ceny i tak dalej, to wszystkie te produkty wypiszę i podlinkuję Wam na dole. Wszystkie produkty, których dzisiaj będę używała, albo prawie wszystkie, są wegańskie i cruelty free, także nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zaczynamy sobie oczywiście od podkładu i ja będę używała dzisiaj podkładu Doll Up z Claresy i słuchajcie, używałam go do tej pory 4 albo 5 razy i jestem bardzo miło zaskoczona tym podkładem. Pokażę Wam 3 kolory tego podkładu. Tutaj mamy 02 Light, 03 Light Medium i 04 Medium. Tutaj możecie zobaczyć je z bliska, one mają ewidentną taką żółtawą tonację, więc będą wyrównywać wszelkiego rodzaju zaczerwienienia, wiecie, wszystko to tak tonować. Ja użyję sobie dzisiaj numeru 2, czyli Light Medium. Zatem zaczynam aplikację. Najpierw nałożę sobie troszeczkę palcem i zaraz będę wklepywać gąbeczką. I producent określa ten podkład jako podkład rozświetlający, dający nawilżone, takie świetliste wykończenie. Jest to podkład o średnim kryciu, który ma w swoim składzie kwas hialuronowy i glikol roślinny, czyli ma utrzymywać nawilżenie przez cały dzień. I on faktycznie daje bardzo ładne, takie nawilżone wykończenie. To nie jest takie rozświetlone wykończenie, takie wiecie, jak rozświetlacz czy drobinka jakaś taka rozświetlaczowa, tylko jest to takie nawilżone wykończenie. Bardzo ładny podkład, bardzo ładnie wygląda na skórze, przepięknie leży, nawet na mojej tłustej. Krycie ma takie moim zdaniem idealne na co dzień, czy takie średnie, można troszeczkę sobie dobudować w niektórych partiach, ale to, co miło mnie zaskoczyło w tym podkładzie, to to, jak bardzo ładnie utrzymuje się na mojej cerze. Oczywiście po całym dniu, bez najmniejszych poprawek, delikatnie, no gdzieś tam będę się błyszczała, tu i tam, natomiast mimo błyszczenia nic się nie waży, nic nie schodzi. No jestem naprawdę bardzo miło zaskoczona. Zobaczycie oczywiście na koniec odcinka, jak się ten podkład prezentował po całym dniu. Podkład jest nałożony i mamy godzinę 8:07, więc zobaczymy po 8-10 godzinach, jak będzie się prezentował. A tak prezentuje się z bliska na skórze. Jak widzimy, ma całkiem przyjemne krycie, ale jednocześnie prezentuje się na skórze bardzo ładnie i naturalnie. I w ogóle widzę, że nie dotarłam sobie podkładu na nosie. Oprócz pojedynczych niedoskonałości też bardzo ładnie wyrównał zaczerwienienie skóry. No leży po prostu przepięknie. Uwielbiam podkłady, które leżą właśnie tak na skórze, że nie podkreślają porów, nie podkreślają suchych skórek, jakiejś tekstury. No leży po prostu jak druga skóra. Coś pięknego. Przypudruję ten podkład moim takim standardowym pudrem i przechodzimy dalej. Następnie przechodzimy do wykonturowania twarzy. Tutaj mam takie paletki, trójki z bronzerem, różem i rozświetlaczem. Z tej ceny mam chłodniejszy odcień 01 All Cool i 02 All Warm. Jak widzimy, różnią się tonacją. Tutaj są bardziej brzoskwiniowe, a tu mamy takie troszeczkę chłodniejsze tony z różowym różem, więc na jednym policzku nałożymy sobie taki, na drugim taki. Zaczynam od tej chłodnej paletki i od bronzera nakładam sobie na pędzelek i delikatnie nakładam na policzek. Troszeczkę na czoło. Już widać, że to jest taka raczej chłodna tonacja. Troszkę na nos. Czyszczę pędzelek i teraz nałożymy sobie ten róż, też chłodniejszy, taki różowy. Pigmentacja tych paletek jest taka zrównoważona. Łatwo się nimi pracuje, ale można też dosyć intensywnie je zbudować. Zobaczcie. I rozświetlacz na koniec. Bardzo ładny rozświetlacz z taką chłodno-różowawą nutką. Tutaj widzę delikatnie róż w tym rozświetlaczu. Fajnie, że nie przyciemnia. Zobaczcie, prezentuje się bardzo ładnie.
Doklepię tutaj brzegi, żeby wszystko się ładnie stapiało i przechodzimy do ciepłej paletki. Biorę czysty pędzelek i zaczynam od bronzera. I tutaj widzimy już takie ewidentnie bardziej pomarańczowe nuty. Jest znacznie cieplejszy ten bronzer. Taki odcień bardzo ładny, ciepły, ale taki wiecie, fajny, wyważony, ale jak dołożymy do tego ten róż, który jest taki brzoskwiniowy, to jak dla mnie ten policzek jest za pomarańczowy. Wydaje mi się, że często w tych takich ciepłych paletkach brakuje tej równowagi, że jak ona jest ciepła, to ona jest aż taka pomarańczowa i ta wydaje mi się, że też jest troszeczkę za bardzo. Oczywiście kto co lubi, natomiast tutaj moim zdaniem jest troszeczkę za bardzo pomarańczowa. Zobaczcie, że ten policzek się zrobił taki cały mocno pomarańczowy, ale napiszcie sobie, wymyślicie. I rozświetlacz na koniec. I rozświetlacz jest taki szampańsko-złoty. Też bardzo ładny, też nie przyciemnia, jak widać. I tutaj możecie porównać sobie obie tonacje. Z tej strony chłodna i z tej strony ciepła. Dajcie mi znać, która Wam się podoba najbardziej. Mi pracuje się nimi bardzo przyjemnie. One mają taką zrównoważoną pigmentację, że ani nie są za słabe, że po prostu trzeba strasznie się dużo namachać, ale też nie są takie, że ledwo dotkniemy pędzelkiem i już mamy jakieś plamy na twarzy, więc bardzo przyjemnie się nimi pracuje. Przechodzimy do makijażu brwi i zacznę sobie od pokolorowania moich brwi pomadą. Tutaj mam w odcieniu 11 Light Brown i specjalnie zostawiłam opakowanie, żebyście zobaczyli, że przychodzi ona z takim tycim pędzeleczkiem. No to jest takie cute. Słoiczek prezentuje się w ten sposób. Tu mamy 4 gramy produktu, więc może użyję sobie właśnie tego pędzelka. Ale pokryję brwi bardzo delikatnie. Zwróćcie też uwagę na odcień, że jest bardzo ładny. Taki, wiecie, chłodny, ale też nie siny, nie zimny. Jestem ciekawa, jak długo utrzyma taką konsystencję, bo wiadomo, że pomady potrafią gdzieś tam delikatnie wysychać. No tego dzisiaj nie zbadam niestety w tym odcinku, ale w razie czego mogę Wam dawać znać na bieżąco. Chociaż powiem Wam, że ja rzadko używam pomad. Chyba częściej sięgam po cienie do brwi albo jakieś kredki, coś takiego. Ok, więc tak prezentują się brwi. Odcień jest bardzo ładny. Przechodzimy do utrwalenia. I w kwestii utrwalania brwi testuję od kilku dni 2 produkty i słuchajcie, myślę, że mamy 2 hiciory. Pierwszym z nich jest mydełko do brwi Brow Soap. I jest to mydełko o takiej żelowej teksturze, żelowej konsystencji. Zacznijmy może sobie nakładać, więc nabieram sobie troszeczkę szczoteczką i wyczesuję. I słuchajcie, ona bardzo szybko układa włoski tak, jakbyśmy tego chcieli. Wręcz daje właśnie efekt takich soap brows, czyli takich brwi na mydło. Bardzo dobrze przykleja je do czoła i one się naprawdę bardzo dobrze trzymają. Da się nimi ułożyć te włoski tak, jak chcemy. Zobaczcie, kilka ruchów i włoski są już ładnie ułożone, utrwalone. I wydaje mi się, że taka żelowa formuła jest znacznie wygodniejsza do aplikacji niż te mydełka, które trzeba najpierw zwilżyć. No bo ponieważ tutaj bierzemy po prostu produkt na szczoteczkę, wyczesujemy i już. Nie ma żadnej zabawy. Zrobiłam to dosłownie, nie wiem, w 10-15 sekund, więc bardzo fajny. Po całym dniu włoski wciąż są ładnie ułożone, aczkolwiek zauważyłam, że delikatnie odklejają się od czoła, więc jeżeli nie lubicie takiego super mocnego utrwalenia, takiego wiecie na beton, to może być naprawdę fajny produkt, żeby właśnie ładnie włoski ułożyć, wyczesać. Natomiast jeżeli lubicie taki mocny beton, to bardzo polecam Wam ten produkt i jest to żel do brwi True Glue. I to jest bardzo adekwatna nazwa właśnie do tego, co ten produkt robi. Zobaczcie, że ma bardzo przyjemną, taką malutką, króciutką szczoteczkę, więc do brwi jest ideolo. No i właśnie, jak on już utrwali, to utrwala na beton.
Wręcz chyba wczoraj używałam go sobie i gdzieś mi się jakiś taki włosek ułożył nie tak jak trzeba, więc dołożyłam w jednym miejscu tego żelu. Chciałam jeszcze raz po prostu poprawić to i po prostu zrobiła mi się taka skorupa z tych brwi, że po prostu szok. I moim zdaniem jest to całkiem dobry zamiennik tego żelu z Hean, tego słynnego już Lamination Brow Gel. I wręcz wydaje mi się, że ten jest troszeczkę mniej taki jakby kisielkowaty, w tym sensie, że ten z Hean, on jest troszeczkę taki leciutko białawy, no nie, że niby bezbarwny, ale jednak taki jak się wyczesze, to ma taki lekko jaśniejszy, taki białawy odcień, a ten jest jakby całkowicie clear. Przechodzimy do makijażu oka. Zaczynamy sobie od ślicznej paletki Bright Light. Jest to paletka taka dzienna, użytkowa z 9 cieniami. Widzimy tutaj troszeczkę takich neutralnych, brązowych odcieni, ale też odrobinkę brzoskwinki, różu, więc taka wiecie, bardzo, bardzo subtelna, fajna, dzienna paleta. I przyznam Wam, że to jest jedyny produkt, którego jeszcze nie testowałam. Każdy z kosmetyków, których go dzisiaj używałam, miałam okazję chociaż kilka razy poużywać, a paletka przyszła do mnie dosłownie 5 minut temu, więc będzie to taki test, pierwsze wrażenie. Jak już wspomniałam, paletka ma 9 cieni, z czego 5 matowych i 4 błyszczące. Zacznę sobie może od tej ślicznej brzoskwinki i zaaplikuję ją nieco w załamanie powieki, troszeczkę w zewnętrzny kącik. O, i już widzę, że na oku wypada jednak troszeczkę bardziej różowo niż brzoskwiniowo. To w sumie dobrze się ubrałam dzisiaj do tego makijażu. Na powiekach oczywiście mam już bazę pod cienie. Teraz sięgam sobie po ten różowy glowy i nakładam na całą powiekę. To jest taki róż ze złotym błyskiem. Teraz troszeczkę tego beżowego cienia w wewnętrzny kącik, żeby go delikatnie rozjaśnić. Fajny beż, nie za szary, nie za żółty. I teraz użyję sobie tego najciemniejszego odcienia Pie in the Sky i stworzę nim taką miękką kreskę. Na razie nakładam na sucho, zobaczymy po prostu jak się w tej roli sprawdza. Mam kreskę, teraz delikatnie ją zmiękczam pędzelkiem czystym i troszkę widzę, że ten błysk mi się od razu ściera. Dokładam troszkę tego koloru właśnie w takiej miękkiej wersji, żeby ta kreska była taka, wiecie, bardzo, bardzo mięciutka. I teraz spryskuję sobie skośny pędzelek mgiełką i nałożę przy samej nasadzie właśnie ten sam cień, ale na mokro. Zobaczymy, czy mi się tak zintensyfikowało troszeczkę pigment, więc jak chcecie taką bardziej wyraźną kreskę, to można właśnie śmiało nałożyć ten cień na mokro. Tak to się prezentuje. Tutaj dokładam troszkę błysku, bo mi się starł, jak rozcierałam po prostu cienie. Więc tak odrobinkę. O, i już jest ok. I przechodzimy do dolnej powieki. Tutaj też ten najciemniejszy cień Pie in the Sky. Nakładam blisko linii rzęs, troszkę łączę z tą kreską. I może użyję sobie tego, takiego troszkę chłodniejszego, lekko wpadającego w fiolet, żeby tą dolną kreskę rozetrzeć. Pie in the Sky nakładam również na linię wodną. I nałożysz odrobinę tego chłodnego w zewnętrznym kąciku, tak żeby tutaj dodać troszeczkę więcej głębi. Tak mi tutaj czegoś brakuje, odrobinkę.
I tak się prezentuje makijaż. Bardzo mi się podoba. Paletką pracuje się bardzo przyjemnie. Te maty są takie mięciutkie, tak łatwo się rozcierają. Są naprawdę bardzo przyjemne. Natomiast wydaje mi się, że błyski będą wymagały jednak nakładania pod spód, taki, wiecie, jakiegoś glitter primera, jakiejś bazy pod błyszczące cienie, pod brokaty, ponieważ przy najmniejszym rozcieraniu one po prostu znikają, jakby odklejają się. Więc jestem ciekawa, jak będą się trzymać przez cały dzień na takiej zwykłej bazie. Sprawdzimy to. A teraz przechodzimy do wytuszowania rzęs i będę używała sobie maskary, która powstała we współpracy z Claudią Cukier Puder i jest to maskara Sugar Powder Volume and More. Ma być to maskara pogrubiająca, natomiast z moich obserwacji wynika, że niespecjalnie jest ona pogrubiająca. Wiecie, że jestem ogromną fanką pogrubiających maskar i to jest takie moje, wiecie, mój rodzaj. Natomiast ta ma szczoteczkę silikonową i ona bardzo ładnie te rzęsy rozdziela, ale przez to też ciężko jest taką, wiecie, mega objętość zbudować. Natomiast jeżeli lubicie objętość, ale taką naturalną, która wiąże się właśnie z ładnym wyczesaniem rzęs, takim, wiecie, bardziej naturalnym efektem, no to powinna być dla Was całkiem spoko, ponieważ maskara ładnie się utrzymuje przez cały dzień, nie kruszy się, nie rozmazuje, nie odbija, więc to jest jej duży plus. Zobaczymy, jak dzisiaj się utrzyma. Tak się prezentują dwie warstwy tego tuszu. Jak dla mnie taki naturalny efekt. Taki przeciętniaczek. Przechodzimy do makijażu ust. I tutaj mam aż 4 błyszczyki, które powstały we współpracy z Claudią Cukier Puder i sprawdzimy sobie wszystkie. I tu mam 2 takie mleczne, jest to Natural i Pinko Bello, a tutaj mam 2 takie z drobinkami brokatu, Flamingo u góry i na dole Kira Kira. Zacznijmy sobie od tych i od odcienia Natural. I jak widzimy, odcień Natural jest takim półtransparentnym odcieniem z taką nuteczką beżu, nuteczką brązu, brzoskwini, czegoś takiego, który dodaje odrobinki życia ustom, ale wygląda wciąż bardzo, bardzo naturalnie. Myślę, że dla fanów troszeczkę cieplejszych tonacji będzie idealny. I jest w ogóle bardzo słodki w smaku. Następnie odcień Pinko Bello. Jak go zobaczyłam po raz pierwszy, myślałam, dla mnie będzie za chłodny, jakiś taki mauve. Nie, to nie moje klimaty, ale mówię, użyję tego, bo normalnie bym wzięła ten natural, bardziej moje klimaty. Ale on wygląda na ustach po prostu przecudnie. I na ustach prezentuje nam się taki przeuroczy, jaśniutki, taki troszeczkę cukierkowy róż. Uważam, że wygląda prześlicznie na ustach, bo dodaje, z jednej strony tak troszeczkę ochładza makijaż, ale z drugiej strony dodaje tego właśnie tego życia przez tą taką różową nutkę. Bardzo, bardzo mi się podoba ten odcień. I też jest mega słodki. Przechodzimy do tych brokatowych gagatków i zaczynamy sobie od Flamingo. Te już podobały mi się troszeczkę mniej. Nie jestem jakoś wielką fanką takich widocznych drobinek brokatu, a te właśnie takie mają. I ten Flamingo ma taki troszeczkę fioletowo-różowy, taki metaliczno-perłowy blask w sobie. Prezentuje się bardzo ładnie, taki troszeczkę chłodny. Spróbujmy sobie tego Kira Kira. I ten odcień jest niby beżowy, ale te drobinki są raczej chłodne i wyglądają tak troszeczkę srebrzyście na ustach. Powiem Wam, że ładnie to wygląda, ale widziałam, jak je używałam wcześniej, że jak w ciągu dnia troszeczkę tego błyszczyka się zje, gdzieś tam odbije, to zostają takie widoczne drobinki brokatu, co mi się właśnie nie do końca w nich podoba. Natomiast nałożone tak świeżo na usta wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o samą formułę błyszczyków, to jest taka klasyczna, gęsta, błyszczykowa formuła. Ja upodobałam sobie od pewnego czasu bardziej takie lżejsze, troszeczkę bardziej żelowe konsystencje, olejkowe. Natomiast jak lubicie taką klasyczną formułę, to mi się wydaje, że są spoko, bo nie kleją się jakoś bardzo mocno do ust, więc są raczej spoko. Podsumowując mój dzisiejszy test, mamy tutaj kilka takich w miarę przyjemnych przeciętniaczków, ale też kilka bardzo udanych produktów. I pierwszym z nich, na pewno do takiego mojego top 3 produktów, które są warte zainteresowania, jest podkład Doll Up, który prezentuje się na skórze przepięknie i bardzo ładnie się utrzymuje. To jest taka fajna, wyważona formuła, która jest nawilżająca, ale jednocześnie nie taka rozświetlająca, taką rozświetlającą perłą, że po prostu błyszczymy się, wiecie, jak od rozświetlacza, więc bardzo ładnie się prezentuje. Gdyby ten podkład kosztował, nie wiem, 120 zł, to i tak bym chętnie go kupiła, bo bardzo podoba mi się to, jak leży na skórze i bardzo ładnie się utrzymuje. Drugim cudownym produktem jest żel do brwi True Glue, który utrzymuje brwi w ryzach przez cały dzień. Jeżeli chcemy zrobić delikatnie, tylko wyczesać sobie brwi, nakładamy go malutko i tylko delikatnie przyczesujemy. Jeżeli chcemy utrwalić je na beton, na po prostu taką skorupę, nakładamy po prostu 2 warstwy i po prostu one się nie ruszą. Super mocne utrwalenie, fajna alternatywa dla tego żelu z Hean. Bardzo spodobało mi się również to mydełko, które ma taką przyjemną, taką żelową
żelową formułę i bardzo szybko się nakłada do takiego naturalnego utrwalenia, ale jednak do takiego mocnego wyczesania w stylu Soap Brows. Bardzo, bardzo fajne. Bardzo spodobał mi się ten błyszczyk Pinkobello, ten odcień, który tutaj wygląda troszeczkę bardziej fioletowo, a na moich ustach daje taki leciutko cukierkowy efekt, no jest po prostu prześliczny i chociaż sama formuła jest taka okej, po prostu taki, wiecie, klasyczny błyszczyk, to ten odcień jest wart zainteresowania, moim zdaniem troszeczkę taki inny, wyjątkowy. To, co nie do końca mi się podoba, to ta maskara, no taka pogrubiająca, ale jednak dla mnie to nie jest taki efekt, który ja po prostu lubię. Wierzę, że są osoby, którym podpasuje, bo ładnie rozdziela rzęs, dobrze się trzyma, ale dla mnie po prostu jest taka za słaba. I mam też pewne zastrzeżenia dotyczące tej palety, mimo że matami bardzo fajnie się pracuje, one nie są takie bardzo mocno napigmentowane, więc idealna na dzień. Tak, te błyski, one są bardzo delikatne, znaczy nałożone tak, wiecie, bezpośrednio, są dosyć intensywne, ale przy najmniejszym rozcieraniu gdzieś tam się kruszą. I to zrobiłam sobie taki mały test, o tu będzie może widać. Tu nałożyłam te błyski tak na gołą skórę, a tutaj na bazę Body Art Adhesive, czyli na tą z Inglota i faktycznie dużo mocniej się przyklejają, tworzą taką taflę, więc wydaje mi się, że lepiej po prostu sprawdzą się na jakiejś takiej, wiecie, lepkiej bazie. Aczkolwiek ten cień, zobaczcie, że ja tak ze 2 razy go potarłam i zrobiła się taka skorupka z niego, że nie jestem w stanie go do końca tak porządnie nałożyć. To jest ten na samym dole, że tutaj jakby niespecjalnie widać różnicę między tą stroną a tą. Tutaj niewiele ten Inglot tutaj dał, bo on sam w sobie już tak jakby się zaskorupił, że ciężko jest go nabrać. Jest po prostu bardzo delikatny. Aczkolwiek do dziennych make-upów właśnie może idealny. Więc podsumowania to tyle. Przechodzimy teraz do części nagranej po iluś tam godzinach noszenia. I wracam do Was, robaczki, po dokładnie 10 godzinach, więc po kolei. Zaczynając od podkładu, jak widzicie, utrzymał on się na mojej skórze bardzo, bardzo ładnie. Ja raz w ciągu dnia, gdzieś tam mniej więcej po 5 godzinach troszeczkę ściągałam sobie sebum, a tak to nic nie ruszałam. Teraz leżałam na kanapie, trochę się podpierałam i on się cały czas dobrze trzyma. Zobaczcie, że tutaj nigdzie mi się nie zważył, ani na brodzie, nie pozbierał mi się w zmarszczkach, po prostu prezentuje się bardzo ładnie, oprócz tego, że delikatnie oczywiście się wyświecił. Spróbuję sobie ściągnąć troszeczkę sebum, żeby zobaczyć, jak się prezentuje właśnie po lekkiej korekcji. No i moim zdaniem jest super. Wygląda bardzo, bardzo naturalnie i bardzo, bardzo świeżo. Jak dla mnie jest po prostu petarda. Dalej, jeżeli chodzi o paletki do twarzy, zobaczcie, że ładnie się utrzymały. Policzek jest widoczny, tutaj nic się nie starło, nie zjechało. Nie ma plam, wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o brwi, jak widzicie, wciąż się ładnie utrzymują. Ta jest troszeczkę mocniej utrwalona. Tak jak widzicie, delikatnie się jakby odkleiła od czoła, ale wciąż są włoski ładnie utrzymane. Pomada też jest ok. Jeżeli chodzi o oczy, miło jestem zaskoczona tym, że ten cień jednak się utrzymał, ten błyszczący. Cienie są bez zarzutu. To, co zauważyłam w innym świetle w łazience, to, że tutaj troszeczkę osypał mi się ten błyszczący cień i widać takie, wiecie, drobineczki brokatu. W tym oświetleniu tego nie widać, ale właśnie tam w tym łazienkowym zauważyłam, że jest troszkę osypanych takich drobinek złotych i wydaje mi się, że jest to wynik właśnie rozcierania i dotykania tego nałożonego już cienia, więc on minimalnie się osypuje, więc jednak ta, wiecie, kleista baza by się przydała. Jeżeli chodzi o tusz, jak widzicie, tutaj nic się nie stało, nie poodbijał mi się, nie pokruszył. Wszystko jest z nim ok, jakby ten efekt nie jest dla mnie taki, wiecie, super, super intensywny, tak jak lubię, ale trzyma się bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o błyszczyk, jadłam obiad i piłam herbatę. Jak widzicie, nawet jeszcze troszeczkę tego błyszczyka zostało i czuję go wciąż na ustach, więc też na plus. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie na temat dzisiejszego testu, czy któryś z produktów Was zainteresował, czy macie może któryś z nich w swoich zbiorach i nie wiem, macie podobne albo odmienne zdanie, jak to się u Was prezentuje. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne produkty marki Claresa, to koniecznie napiszcie, co i jak się sprawdza, czy jest warte zakupu i tak dalej. Przypominam, że jeżeli coś Was zainteresowało, to wszystkie linki są na dole. No i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!